Mortal Kombat, gra, która od lat dostarcza nam ogromną dawkę brutalności dzięki kreatywnym zakończeniom walki znanym jako Fatality. Przez lata przewinęły się dziesiątki bohaterów, którzy wykonali setki Fatality. Były lepsze, były gorsze. Wiele gier próbowało zaimplementować w swoich grach wykończenia, jednak w zasadzie nigdy to się nie udało. Mortal Kombat po prostu robi to najlepiej. W tym odcinku zebrałem 10 najbardziej ciulowatych Fatality, często bez pomysłu, kiepskich lub po prostu głupich. Po jednym Fatality na jedną część Mortal Kombat. I tak, wiem, że części jest więcej, ale postanowiłem się trzymać tylko części kanonicznych, z wyłączeniem Mortal Kombat vs DC, jak i części, które pojawiły się jedynie na przykład na konsoli przenośnej Unchained, jak i wyrzucić wersję Ultimate. Lista jest oczywiście subiektywna i każdy ma swoje ciulowate Fatality. Zachęcam, abyście podzielili się nimi w komentarzach. Te odpowiedzi, które zbiorą najwięcej łapek, zawrę w kolejnym filmie z najbardziej ciulowatymi Fatality wskazanymi przez was. A teraz... Mortal Kombat. No cóż, wyboru zbyt dużego nie ma, większość wykończeń to absolutne klasyki, ale jest jedno, które zdecydowanie się odznacza. To oczywiście Fatality Liu Kanga, który jako mnich z klasztoru Shaolin nie zabija, więc zamiast tego robi jakąś cepelię. Najpierw jakaś gwiazda i wysyła przeciwnika uppercutem w powietrze i to tyle. Nazwanie tego Fatality to kardynalny potwarz dla pozostałych fighterów. I ja rozumiem, że Liu Kang nie chce zabijać, ale on sam ma moralność pani Dulskiej, bo już na planszy The Pit bez mrugnięcia okiem zrzuca delikwenta z mostu na znajdujący się poniżej ostrza. Nawet taki Johnny Cage ma więcej moralności. Mówię o jego słynnym miażdżeniu klejnotów rodzinnych, które wykonuje na każdym poza Sonią. Przy niej robi tylko żałosny szpagat jak jakiś ginekolog akrobata. Niemniej, Liu Kang, pomimo że lubię tą postać, to jego Fatality to ciulstwo pierwszej jakości. Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 dorzucał kilka ciekawych nowości. Obok nowych wojowników każdy z nich dostał po 2 Fatality oraz 2 kiepowate wykończenia nazwane Babyility, czyli zamiana przeciwnika w dziecko, całkowicie bezsensowne, i jeszcze słabsze Friendship, czyli ukazanie przyjaźni i zrobienie z siebie debila na oczach milionów widzów. Coś złego zaczęło się dziać z serią. Pomysły były dziwne, choć gra nadal trzymała dość wysoki poziom. Wśród ciulowatych Fatality mógłbym wymienić ponownie Liu Kanga, z dokładnie tym samym wykończeniem co w części pierwszej, ale dam mu odetchnąć. Miałem spory problem z wybraniem najbardziej ciulowatego, bo jest ich sporo, więc chyba moim faworytem jest Reptile, który wykonuje egzekucję podczas niewidzialności. Całkowita głupota i lenistwo twórców. Aby wykonać to wykończenie, musisz być niewidzialny, a następnie Reptile coś robi, co przepoławia przeciwnika na pół. Co robi? Przycina go swoim jaszczurowatym pindolem? Nie wiadomo. Głupie i kretyńskie. Mortal Kombat 3. Po takiej sobie dwójce Mortal Kombat wrócił na właściwe tory. Każda z postaci miała ponownie po 2 Fatality, kretyńskie Babyility i Friendship, ale dorzucono jeszcze Animality, czyli nasz wojownik zamieniał się w zwierzę i rozrywał przeciwnika, nawet zabawne, oraz na koniec bardzo ciekawe Mercy, które dorzucało przeciwnikowi kilka pikseli energii, aby jeszcze raz zmieszać go z błotem. Mortal Kombat 3 jest uznawany za najlepszą część dwuwymiarowych odsłon i trzeba przyznać, że twórcy miejscami mocno się wysilili, aby wykończyć były pomysłowe. Kto dostanie koronę ciulstwa w MK3? W mojej opinii Shiva i jej wbijanie przeciwnika w ziemię. Ciężko to nazwać wykończeniem, wygląda jak scena z Królika Buggsa. Shiva swoimi 4 łapskami wbija w delikwenta w ziemię aż do szyi i to w sumie tyle. Czy go zabija? Nie wiadomo. Czy jest to bolesne? Nie wiadomo. Dlaczego nazywa się to Fatality? Nie wiadomo. Ciulowate wykończenie w opór. Pewnie dlatego będzie siedziała na ławie rezerwowych aż do Mortal Kombat Armageddon, aby odpokutować ciulowate Fatality. A jej aby nie było, Shivy nie uważam za złą postać, ale jej wbijanie w ziemię już tak. Mortal Kombat 4. Przeniesienie Mortala do trójwymiaru wyszło tak sobie. Jedni narzekali, ja ogólnie byłem zadowolony, choć widać, że gra straciła bardzo dużo na detalach i prezentacji. Postacie są kiepskie, areny świecą pustkami, ale i tak walki miały sporą dynamikę. Oczywiście Fatality przeniesiono również do trójwymiaru. Było kilka mocarnych fatali, ale większość miałem wrażenie, że nie miała na siebie pomysłu, kombinując jak koń pod górkę. Zwycięzcą medalu Wielkiego Ciula zostaje Raiden i jego porażenie pałą. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy to Fatality. Raiden wyjmuje jakiś patyk, przykleja go do przeciwnika
przeciwnika, potem go podnosi i poraża prądem. Ciężko powiedzieć, czy przeciwnik strzelił kopytami, bo nie kończy się to eksplozją, nie pada ani jedna kropla krwi. Raiden sam potem go przerzuca na drugą stronę i tyle. Cienkie jak kartoflowa w barze mlecznym. Mortal Kombat Deadly Alliance. Deadly Alliance wreszcie przeniosło grę w trójwymiar prawidłowo. Moc PlayStation 2 pozwoliła grze rozwinąć skrzydła, a postaciom nabrać odpowiednią ilość poligonów. Każdy z kombatantów posiada tylko po jednym fatality, wywalono wszystkie kretynizmy pokroju Bability czy Friendship, jednak Deadly Alliance ma jednego z najsłabszych wojowników w historii. To oczywiście kiep grubas Borajczo, który jest w zasadzie znienawidzony przez wszystkich, ale puchar ciulowatości dostaje tym razem Quan Chi i jego fatality z wyciąganiem szyi. Quan Chi wskakuje na przeciwnika i ciągnie je za głowę, wydłużając mu szyję. Jest to tak głupie i idiotyczne, że w serii Mortal Kombat jest uważane za najgorsze fatality ever. No zobaczcie to jeszcze raz. Kto wpadł na ten pomysł? Kapitan Żyrafa? To na pewno był Kapitan Żyrafa. Namówił Quan Chi na armię klonów na jego podobieństwo. Nie widzę innego wytłumaczenia. No ciulowe w opór. Mortal Kombat Deception. Wraz z Deception przywrócono po 2 fatality. Niestety powróciło wielu kiepskich wojowników, o których lepiej zapomnieć, ale na otarcie łez dodano wielu nowych, jeszcze bardziej kiepskich wojowników. Niektórzy z nich to dwunożne gnioty i żenady, na przykład Cobra. Fajnym pomysłem było dodanie w harakiri, czyli auto fatality, wykonywanego na sobie. Jednak to nie zmienia faktu, że seria zaczyna powoli się staczać, nabierając coraz większego pędu. Kto dostanie dyplom ciula w tej części? Bezsprzecznie Borajczo, jego piard z dupska. Grubas podpala jakąś pochodnię i następnie puszcza z dupska smród na pochodnię, zaczadzając przeciwnika. Następnie otwiera japę jak jakiś niedorobiony cieć i wygląda jak debil. No kiepskie i zupełnie bez polotu. Fatality wzorowane chyba na ulubionym rodzinnym zajęciu jednego z pomysłodawców. Mortal Kombat Armageddon. Ojej. Ta odsłona to już dno i kilo mułu. Na tyle kiepska, że Mortal Kombat będzie musiał zasiąść na ławce rezerwowych na kilka lat. Ktoś niezbyt rozgarnięty wpadł na pomysł Custom Fatality. Pomysł był tak zły i musiał brzmieć już źle w fazie projektowania, ale postanowiono puścić to dalej. O co chodzi? Każdy z wojowników ma to samo Fatality, tylko że możemy je sobie samemu stworzyć. Wszystko oparte jest na identycznych animacjach, które łączą się ze sobą. Fatality może trwać od jednego ciosu do maksymalnie kilku. W skład szalonych ciosów wchodzą kopniaki, wyrywanie serca, wyrywania głowy z kręgosłupem, etc. Niestety to, że każde fatality może wykonać dosłownie każda postać, jest najbardziej ciulowate. Mortal Kombat Genaddon to część, o której chcesz jak najszybciej zapomnieć. W sumie niezbyt rozumiem sens dodawania custom fatality. Autorzy byli tak leniwi, że ślepo wierzyli, że cokolwiek wyjdzie ze znakiem smoka, to się sprzeda? Jakby nie było, dali pupska na całej linii. Warto zapytać się Dabuna, jak go spotkacie, która postać z Armagedonu wykonuje jego ulubione fatality, a następnie zaśmiać się rybacznie i uciec. Mortal Kombat 9. Po Armageddon Mortal Kombat postanowiono wskrzesić. Widać, że seria potrzebowała ponownego przemyślenia i zdecydowanie wyszło jej to na dobre. Wykończenia zostały przemyślane i świetnie zrealizowane. Ciężko wybrać najbardziej ciulowate fatality, bo każde ma swój charakter, ale mój wybór padł na fatality Kratosa, który był dostępny tylko na PlayStation. W zasadzie Boga Wojny stać na wiele, co można było zobaczyć we wszystkich odsłonach God of War. Tutaj zamraża głową Meduzy, a następnie rozwala rękawicami Herkulesa zamrożonego przeciwnika w drzazgi. Wszystko dzieje się bezkrwawo i bez polotu. Naprawdę, Kratos lepsze wykończenia stosował na szeregowych Lojtasach, takich wiecie, na jednego klapsa w dziąsło. Kratosa stać na wiele więcej. Co za ciulstwo. Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10 podniósł ponownie poprzeczkę, nie tylko jeśli chodzi o radochę z gry, ale również o fatality. Wszystkie są krwawe i obrzydliwe. Wybrać najbardziej ciulowate było bardzo ciężko, ale po dłuższym zastanowieniu i przeanalizowaniu wszystkich dokładnie, palmę ciulstwa dostaje Aaron Black, który wyjmuje swoje rewolwery i strzela kilka razy do przeciwnika, na końcu strzelając mu w głowę, która nawet się nie rozpryskuje w malowniczej eksplozji, a jedynie tam odpada jej kawałek. Kiepskie. Stać go na więcej, bo postać Aarona Blacka jest bardzo zacna. Mortal Kombat 11.
Po 10 nie za wiele się zmieniło, choć trzeba przyznać, że 11 to najlepsza część, jaka kiedykolwiek powstała. Dobrze zaprojektowani bohaterowie i fatality, które robią spore wrażenie brutalnością i obrzydliwością. Jednak jak wybrać to, które jest najbardziej ciulowate? Mój wybór padł na kolektora, który rzuca się na przeciwnika i zaczyna machać łapami. Problem z tym fatality jest to, że skupia się na kolektorze, nie za wiele pokazując, co się dzieje. Na końcu ten chowa głowę do plecaka i wali pięściami w bezgłowe ciało. Jakieś to takie bez pomysłu i mam wrażenie, że komuś się nie chciało, zwłaszcza, że drugie fatality tegoż bohatera robi wrażenie i jest całkiem obrzydliwe. Nie wiem po co pokazywać kolektora albo jego jabłko, albo jego plecy, nie pokazując rzezi, która się dzieje. Co tu się stało? Kto to wykończenie reżyserował? Uwe Boll? A jakie według Ciebie są najbardziej ciulowate fatality z całej serii Mortal Kombat? Podziel się w komentarzu.